Potrzebujemy właściwie rozumieć, czym tak naprawdę jest niewola. Bo w istocie bycie w niewoli Maryi to jest wielki przywilej. To jest taka relacja, gdzie ona sama zaprasza Ciebie do tego, żebyś był jej własnością. I ona wtedy staje się dla Ciebie tarczą. W średniowieczu było takie rozumienie niewolnictwa, o jakim mówi święty Ludwik, że to są ludzie, którzy mieli prawo do zamieszkania na tym terenie, na tej ziemi, których nie wolno było wydziedziczyć, których nie wolno było wygnać. Nikt ich nie mógł wyrzucić z tej ziemi. I o takie rozumienie właśnie chodzi świętemu Ludwikowi. Stając się niewolnikiem Maryi, stajesz się kimś nie do ruszenia. Nikt Cię nie może ruszyć. Ona jest Twoją tarczą, ona jest Twoim ubezpieczeniem. Jesteś nią otoczony. To, co przeżywali niewolnicy, to było też takie poczucie bezpieczeństwa, które dawało jakby taką świadomość na następne pokolenia, że przez pokolenia będziemy mieszkać na tej ziemi, nie? Że przez pokolenia będziemy bezpieczni, że to jest nasz teren, tu jest nasze miejsce, tu jest nasz dom. Nie? I świętemu Ludwikowi właśnie chodziło o coś takiego, o takie myślenie, żeby w Maryi mieć swój dom, żeby Maryja była moją przestrzenią zamieszkania na pokolenia, a miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie, jak mówi Słowo Boże. Błogosławieństwo, które daje Bóg, idzie przez 1000 pokoleń. My jesteśmy z pokolenia Jezusa i Maryi. My jesteśmy w tym błogosławieństwie i Maryja chce, żebyśmy my w niej zamieszkali. I wtedy Maryja staje się przestrzenią naszego życia, przestrzenią naszego oddychania. Tak jak w Dziejach Apostolskich czytamy, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, to Słowo mówi nam, że Bóg jest pewną przestrzenią, w której żyjemy. I Maryja jako ta, która upodobniła się do Boga i sama się Mu udostępniła, sama się staje taka jak On. I ona chce, żebyśmy w niej żyli, w niej poruszali się, żeby ona była głównym punktem odniesienia tego, co robimy, tego, co się dzieje w naszym życiu. Żeby wszystko było skoncentrowane na niej, żeby ona była słońcem naszego układu planetarnego, naszego życia. Wszystko się kręci dookoła niej i ona wszystkiemu daje światło. Nie? Też tak jak słońce dzięki sile grawitacji trzyma te wszystkie planety dookoła na swoich osiach, tak samo Maryja, dzięki temu, że się jej oddajemy, wszystkie wydarzenia naszego życia wkłada w Boży plan i pomaga nam to przyjąć. Bo to, że Bóg ma plan na Twoje i na moje życie, to jest jedno. Ale Maryja nam pomaga przyjąć ten plan, odczytać go, zrozumieć i przyjąć jako dobre wszystko to, co się dzieje. Tak jak ona to przeżyła. Nie? Ona sama wybiera do tego Ciebie, żeby w Tobie kształtować podobieństwo do Chrystusa. I to jest jej pragnienie. Żebyśmy mieli serce tak jak Chrystus. Żebyśmy byli chrystokształtni. I tutaj jest, w relacji z Maryją jest jedna waluta. I tą walutą jest wszystko. Wszystko za wszystko. Ty mówisz, że jestem cały Twój, totus tuus. Ona mówi, jestem cała Twoja, to tatua. I Maryja wtedy staje się przestrzenią, w której żyjemy. Święty Ludwik mówił jakby o takich 4 wymiarach życia z Maryją. Pierwszy wymiar to jest żyć tak jak Maryja. Żeby podejmować decyzje tak jak ona, żeby zastanawiać się, jak Maryja by się zachowała w tej sytuacji. Chcieć się upodobnić do niej w decyzjach, w postępowaniu. Po drugie, mówił, żeby żyć z Maryją, czyli ze świadomością tej obecności, że ona jest ze mną, że ona mnie prowadzi, że ona mi towarzyszy, że ona nigdy mnie nie opuszcza, że ona nade mną czuwa. Po trzecie, żeby modlić się przez Maryję, przez jej ręce oddawać Bogu różne sprawy, żeby przez jej modlitwę się modlić, żeby przez jej miłość kochać, żeby przez jej ufność ufać, nie? Przez nią. I 4. przestrzeń,
żeby być w Maryi, żeby w niej być. Tak jak siedzisz w akwarium i wszędzie, gdzie się nie spojrzysz, to jest woda. Tak samo jesteś w Maryi, nie? I wszędzie dookoła jest ona. I chodzi o to, żeby Maryja była takim najbardziej naturalnym środowiskiem, w którym żyjemy. Futurologowie mówią o tym, że są takie plany dotyczące rozwoju cywilizacji naszej, żeby zmienić nasze środowisko naturalne, w którym żyjemy. Tak jak zawsze ludzie żyli w środowisku naturalnym, w świecie materialnym, mieli kontakt z przyrodą, umieli po śladach zwierząt w lesie odczytać, co to za zwierzę, kiedy tędy biegło i tak dalej. Pewne naturalne takie umiejętności. Tak obecnie są pewne ruchy, które chcą zmienić nasze środowisko naturalne na wirtualne. Żeby świat wirtualny stał się naszym naturalnym środowiskiem, w którym funkcjonujemy. Żebym rano, jak wstaję, to pierwsze, żebym patrzył na komórkę, sprawdzał Facebooka, Instagrama i to, co się dzieje w świecie wirtualnym. I to jest jakby takie przesunięcie w świecie, w którym żyjemy. Że ten świat wirtualny ma się stać naszym pierwszym, pierwotnym, naturalnym środowiskiem. A to jest niebezpieczne, bo przestrzeń wirtualna to jest taka przestrzeń, która, można powiedzieć, jest trochę parodią rzeczywistości duchowej. Bo jest to równoległa do naszej materialnej rzeczywistości. Tak samo jak przestrzeń duchowa jest niewidzialna, tylko że tam nie ma relacji. To jest przestrzeń, w której jest pustka, w której są jakieś informacje, ale w której nie ma relacji. I to, nie chcę powiedzieć, że to jest wynalazek złego ducha, ale że to może być bardzo na rękę złemu duchowi. Ojcowie pustyni mówili o takim działaniu złego ducha. Mówili konkretnie o demonie tułaczu. Mówili, że jest to demon, który kusi mnichów wieczorem i rano, kiedy już położą się w celi, żeby spać, żeby przed snem jeszcze myśleć o tym, co się dzieje w mieście, bo oni żyli na pustelniach, z dala od miasta, żeby myśleli o życiu ludzi. Nie? Zobaczmy, że to jest ten sam sposób myślenia, kiedy ludzie myślą, a co inni robią na portalach społecznościowych, a co się tam dzieje, a co się tam dzieje. Czyli nie jestem tutaj, ale jestem gdzieś indziej. Nie? Ale drogą do takiego myślenia, żeby cały czas być gdzieś indziej, jest to, że moim środowiskiem naturalnym jest przestrzeń wirtualna. I to są zmiany, które się dzieją w naszej kulturze teraz. A Maryja nam pomaga, żebyśmy orientowali się tylko na nią. Ona jest moją przestrzenią naturalną, przestrzenią mojego życia, funkcjonowania, myślenia, odczuwania i przeżywania siebie w relacji do Boga. I tego, co się dzieje w moim życiu, i ona pokazuje mi sens tego wszystkiego, co się dzieje. I dzięki temu ja to umiem przyjąć jako dobre. Ona, kiedy anioł do niej przyszedł, ona powiedziała, oto ja, niewolnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Cokolwiek mi dasz, to przyjmę. Poproś Maryję, żebyś dzisiejszy dzień mógł przeżyć tak, jak jej niewolnik. Nie zważając na siebie, ale tylko na nią, nie myśląc o swoich odczuciach, nie koncentrując się za bardzo na swoich zmartwieniach, ale we wszystkim tym, co jest dla Ciebie trudne, przeżywaj dzień z taką świadomością, że chcesz przeżyć ten dzień z nią, że to ona jest najważniejsza. Że nawet jeżeli Tobie wydaje się coś trudne, to tu i tak chodzi o jej chwałę, o to, żeby ludzie ją poznali, żeby ją pokochali i żebyś Ty jak najwierniej mógł jej służyć, niezależnie od tego, ile Cię to kosztuje. Bądź na bieżąco z naszymi materiałami. Tutaj zasubskrybujesz nasz kanał. Zapraszamy także do obejrzenia innych propozycji.